Kolejny piękny dzień przed nami i kolejna wspaniała, daleka, egzotyczna, piękna podróż. Wybierzemy się tam głównie mocą imaginacji i herbatą. Zabieram Was dzisiaj do Kolkaty. Ja się też zdziwiłem, Kolkata, a nie Kalkuta. Okazuje się, że od pewnego czasu właśnie zmieniono nazwę Kalkuty na Kolkata, ponieważ jest to oryginalna nazwa tej miejscowości. Brytyjczycy, gdy przybyli, przerobili Kolkatę na Kalkutę, a teraz zrobiono z powrotem Kolkatę. Stąd herbata po kolkacku. Czajnikowy.pl. Kiedy myślicie, że nic Was już w świecie herbacianym nie zaskoczy, nagle odkrywacie lebucha, czyli herbatę z czarną solą. Herbata po kolkacku, lebucha, to jest herbata czarna z cytryną, cukrem i kala namak, czyli czarną solą. Oczywiście czarna to w dużym tam uproszczeniu, bo ona jest taka ciemnofioletowa, bardzo siarkowa. Może ją znacie, jeżeli jesteście weganami, to na pewno ją znacie, ponieważ jest to bardzo popularne w wegańskim środowisku z powodu bardzo intensywnego zapachu, wręcz zdaniem niektórych smrodu jaj. I to nie do końca świeżych, albo takich bardzo smażonych, albo bardzo nie dzisiejszych, ale ogólnie, no wiecie, związki siarki. Jest to po prostu taka jajkowa, siarkowa sól, która, no jeśli nie wąchaliście, to będziecie wręcz zdziwieni za pierwszym razem, jak bardzo sól może pachnieć jak nieświeże jaja. Jakie to ma zastosowanie u wegan, bo teraz zaczynamy pewnie o nich dziwnie myśleć. Można używać tej soli do podrabiania jajecznych potraw. Można zrobić różnego rodzaju pasty jajeczne i inne rzeczy, które mają mieć aromat jajka i właśnie tą solą można tego aromatu nadać. Jeżeli chodzi natomiast o oryginalne źródła tej soli, czyli o Indię i ajurwedę, która zaleca ją spożywać z wielu przyczyn, między innymi na poprawę pracy układu pokarmowego, to tutaj zauważmy, że w ogóle inaczej się ją wydobywa. Nam się wydaje, że wykopujemy po prostu sól, która pachnie jajkami. Tymczasem wydobywamy sól, która ma związki siarki w sobie, ale ona jest dopiero w specjalnych piecach wypalana, więc to wydobycie to jest bardziej nie wydobycie, a taka produkcja bardzo określona. Ona może mieć różne tam odcienie, różną grubość, ale zawsze ten charakterystyczny zapach jajek. Także przed nami dzisiaj czarna, cytrynowa, jajeczna, słona herbata. Jest to kolejny przepis regionalny, stąd nie ma przepisu konkretnego. Co gorsza, jak się dowiadujemy, nikt nam go nawet nie zdradzi, ponieważ lebucha często można napić się po prostu na mieście. Kiedy jesteśmy w Kolkacie, serwują różni tacy albo stacjonarni, albo obnośni handlarze herbatą. No i kiedy zapytamy ich o przepis, czy nawet o składniki, czy nawet jeżeli próbujemy wysmakować jakiś składnik i ich zapytać, czy dobrze czujemy, to oni się denerwują, ponieważ czują się, jakby ktoś targnął na ich tajemnicę. No i trochę tak jest. Ten przepis ma wiele odmian, ma wiele dodatków. Pojawiają się korzenie, może tam być imbir, jakieś goździki, wszystko co Hindusi lubią. No i nawet znalazłem taką informację, że w zależności od pory roku to zmienia się przepis na tę herbatę. Kiedy jest deszczowo i zimno, jest bardziej rozgrzewająca, ma inne aromaty, więc możemy jak zwykle w takiej sytuacji robić co chcemy. A my chcemy zrobić bazową, bez żadnych dodatków, czyli będzie to u nas napar czarnej, mocnej indyjskiej herbaty. Do tego dodamy 2 łyżki cukru i 2 łyżki soku cytrynowego, no i no właśnie, sól. Ile wytrzymacie, tyle dodajcie. Nie więcej niż pół łyżeczki, tak w mojej opinii, ale nawet zacznijcie od mniejszej ilości, dodać zawsze można, może z ćwierć łyżeczki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Smak będzie zaskakujący. Zdumiewające. Naprawdę. Powiedziałbym, że wyśmienita,
ale może tak nie do końca wyśmienita. Myślę, że można się przyzwyczaić do tego smaku, myślę, że można się w tym rozsmakować, myślę, że można to lubić. W sensie, nie myślę, jestem pewien, to jest jedno z ulubionych herbat w Kolkacie, więc wszyscy to tam piją i każdemu smakuje. Wiadomo, że to trzeba rozbudować, dodać może jeszcze tego troszeczkę imbiru słynnego, czy czegoś, pobalansować tymi składnikami. Nie jest źle. Jest odrobina słoności, która, no wiecie, wydobywa pełnię smaku. Cukier tak to zbalansował, że to nie jest słona herbata. A z kolei połączenie tego odorku jajowego w takiej umiarkowanej ilości, tej szczypty jak widzieliście, z cytryną tworzy taką nutę, że ja bym nie podejrzewał nigdy, że jajo i cytryna gdzieś tak się mogą polubić. Tak czy inaczej jest ok, mógłbym sobie to pijać. W sensie, wiadomo, nie widzę przed tym potencjału na jakieś letnie pyszne iced tea, czy nie wiadomo z czym by to mogło tam konkurować u nas, ale nie, ok, mogło być gorzej. Jak myślimy o takiej czarnej soli w herbacie, to naprawdę mogło być gorzej. Jest ok, takie wyśmienite trochę. Do zobaczenia na czajnikowy.pl i w Kolkacie.